Witam serdecznie. Mam nadzieję, że wszystko w porządku, że wszystko słychać. Ja poprawię tutaj troszeczkę kamerę. Coś mi tu nie pasuje. Coś mi tu nie gra. Bardzo. No, już się uspokoił. A ta kamera, co jest z nią? W porządku. Wszystko w porządku. Miejmy nadzieję, że w porządku, bo coś się zaczęło nie tak robić, działać jakoś tak dziwnie. Może dlatego, że troszeczkę zirytowany, bo późno skończyłem tutaj, bo u mnie mojego kolegi żona i tak żeśmy rozmawiali troszeczkę o różnych rzeczach i właściwie o niczym. Umówiliśmy się na jakiś inny dzień, żeby przedyskutować niektóre momenty. No ale najważniejsze, słuchajcie, nie wiem, czy słychać, zaraz. Widać, słychać, no to najważniejsze, że widać i słychać. Słuchajcie, to co się dzieje w świecie, wróćmy do kosmogramu, tak, no bo najważniejszy kosmogram. Na samym początku mamy Marsa tutaj w 12 sektorze, ale to jest po prostu, no nie patrzmy na to, tylko patrzmy, że w Lwie jest Mars, no to teraz rozpocznie się cała kawaleria. Znaczy ona już się rozpoczęła, ale to nie ma gadania. I zwróćcie uwagę, w trygonie z Neptunem to Mars zacznie wyciągać te wszystkie dziwne rzeczy na jaw, ponieważ ma współlokatora Plutona, a Pluton jest w sekstylu i dlatego ten układ daje takie smaczki niedomówienia, z których ja się bardzo cieszę, bo wreszcie i nareszcie coś się dzieje. Najbardziej mnie jedno dziwi, dlaczego taki mądry naród jak Niemcy dali się tak wpuścić, że oni się wpuścili w ten sam system, który był za Hitlera. Dobrze, że mają w tej chwili Polaków. Ja mówiłem o tym parlamentarzyście, który mówił po polsku. Całe szczęście, że jesteśmy my. A przecież wam pokazywałem tą koniunkcję Słońca z Księżycem i to są właśnie te konsekwencje. To nie tylko to, bo mówiłem o Stanach Zjednoczonych, o Polsce. W Polsce jeszcze to nie czuć, bo w Polsce to było czuć przedwczoraj, tak, jak nie było tam pewnego pana, bo pojechał sobie coś tam wyciąć. Może dobrze, to by była neurologia, to by się przydało. Ale patrząc się na to wszystko, co się dzieje w przestrzeni i co najciekawsze, że najbardziej mnie cieszy jedno, że pan prezydent Trump, już trzeba tak mówić, dostrzega jedno, szkołę. Dostrzega szkołę jako źródło utrzymania państwa. Umiejętność kształcenia, umiejętność rozwijania tego wszystkiego, co należy do szkoły. I co jest najważniejsze, to przecież od momentu, kiedy astrologia przestała funkcjonować jakby w szkolnictwie, od tego momentu rozpoczęły się historie bardzo dziwne. Zarówno jak i w medycynie, tak i w wielu rzeczach. Zwróćcie uwagę. Może ja jeszcze historycznie tego nie chcę udowadniać, bo to zrobimy kiedy indziej po prostu. No, tak jak mówię, musi być historyk albo lekarz, który zna doskonale historię, tak jak doktor Jaśkowski chociażby, czy poproszę doktora Jaśkowskiego. Jeżeli będzie taka możliwość, to na pewno tak, bo to jest dla mnie autorytet, ale także ja znam te struktury, w których on był. I to jest najważniejsze, że wiem, my wiemy, jak się poruszać. Nie ma jakby zdziwienia pomiędzy nami. Ja nie jestem zdziwiony, o czym on mówi. I mówi wreszcie jasno i wyraźnym językiem, bo bardzo często jak się rozmawia z lekarzami, to czasami jest takie coś, ale to ja jestem lekarzem. No i co z tego, że jesteś lekarzem?
Jak dzisiaj wykonujesz procedury i dałeś się wpuścić w takie maliny jak szczepienie. Dałeś się wpuścić. A do mnie jeszcze jedna osoba, która akurat, że człowiek w rozmowie takiej luźnej, no dokładnie w tym parku, że człowiek nie jest doskonały. Jak to nie jest doskonały? Jest najpiękniejszą inżynierią, tylko jeszcze jedna rzecz. 15% mózgu wykorzystujemy. I a propos, między świętami prawdopodobnie będzie coś takiego, kilka wykładów będzie. Ja ogłoszę kiedy, jak się tylko dowiem wszystkiego, to ogłoszę, żebyście Państwo weszli. I ja prawdopodobnie będę tutaj, będę tam, dlatego że będę tam prowadził 2-godzinny wykład, prawdopodobnie przez 3 dni i na temat właśnie medycyny. Ponieważ to są ludzie związani z medycyną. I tak się umówiłem, że nie zgadzam się na mniej jak 1,5 godziny, a najchętniej 2 godziny. Pierwszy dzień to będzie takie zaproszenie do astrologii, czyli opowieści właśnie luźnej treści. Ci, którzy siedzą tutaj od lat, to oczywiście, że to znają, ale ten drugi dzień już będzie tak bardzo konkretnie. Możliwe, że nie zupełnie tak konkretnie, jak uczę już tak tej astrologii medycznej, bo to jest też tak, że najchętniej uczę na pacjenta, czy na was, bo to jest najlepsza, kiedy trzymam wasz kosmogram, trzymam tak jak tutaj, po prostu mam taki sobie kosmogram i wtedy, kółko proszę, i wtedy rozmawiamy. No to jak tutaj lewek, no to proszę bardzo, słońce w Skorpionie, to na pewno ta osoba ma kłopoty przede wszystkim z ego, bo lew. I co to jest lew? No to lew w tym wypadku to są wszystkie choroby sercowe, a właściwie najprościej można by było powiedzieć, że to są choroby dyrektorskie. I dyrektorskie, co nazywamy chorobami dyrektorskimi? Numer 1 kręgosłup, numer 2 serduszko, numer 3 żołądek, wrzody na żołądku. I potem jedziemy. Teraz dlaczego? Dlatego, że po drugiej stronie jest wodnik i jest związane to z krwiobiegiem. Złe dotlenienie, ponieważ na przykład, i teraz patrzymy na dole, ponieważ na dole mamy Skorpiona, źle zorganizowany układ hormonalny. Czyli ten układ hormonalny musimy poprawić, patrzymy na dładę, dzisiaj jest dłada raka, to jest spowodowane przede wszystkim złym żywieniem. I teraz jak żywienie wygląda? No co z tego, że jecie codziennie szyneczkę z bułeczką, czy na przykład z tym samym chlebkiem. Jeżeli jecie monotonnie, czyli macie ten jadłospis taki nieurozmaicony, i nie macie tam, to że zmienicie sobie w ciągu na przykład tygodnia, dołożycie zamiast rzodkiewki położycie kawałek pomidorka, to nie jest to. To jeszcze za mało. To jest zupełnie co innego. Gdybyście jedli tak, w poniedziałki jedli na przykład razowiec, we wtorki jedli na przykład chlebek owsiany, najlepiej samemu robić. Potem następnie w środę byście jedli chleb, na przykład zwykły tostowy jakiś tam, czy jakiś tam jeszcze. I potem dalej, tylko tak, w tej chwili uciekać od pszenicy, uciekać od drożdży, od pszenicy, od drożdży, od czego jeszcze? Sporo tego jest. I teraz jak ja bym się zastanowił, czy na przykład jeść kaszę gryczaną. Dopóki nasi koledzy rolnicy nie zmądrzeją i nie będą
usypiać tej kaszy, tej gryki Roundupem, no to słuchajcie, kawiarka się wyciszyła, zapomniałem ją wyłączyć. Więc mamy Roundup z głowy i mamy co? No i potem dalej. No i to jest to. Potem następnie, jeżeli mamy teraz, zaraz wam pokażę, w górę. I mamy na górze Urana, więc wiemy o tym, że jest przetłuszczenie organizmu, bo jest zła gospodarka, na przykład w założeniu, tak jak tutaj mamy Urana, krwionośna. No i co z tej gospodarki wynika krwionośnej? To, że masz za dużo cholesterolu, jak go zwalić? No są kilka sposobów, jest, no ale to przede wszystkim powinien lekarz albo naturoterapeuta, jeżeli zna się na tym, a jeżeli nie, no to z domowymi sposobami, no czy ziółkami. Tylko tak, jeżeli ziółka w tej chwili są selekcjonowane i są takie, to lepiej zebrać się albo obejrzeć któryś z programów gdzieś tam na YouTubie o danym ziółku, czy o czymśkolwiek. Zresztą jest taki, ja zawsze mylę nazwiska, słuchajcie, przepraszam was, ale jak ten człowiek się nazywa? Profesor... on jest chyba z Bieszczad jest. Łuczaj chyba. Profesor chyba Łuczaj. I on uczy tego i pokazuje, chociaż takich osób jak on to jest bardzo dużo w gruncie rzeczy, jeżeli pokazuje. Mnie fascynują na przykład osobiście grzyby. Słuchajcie, to co się dzieje z grzybami, to jest po prostu nie do wiary. Ja akurat, szczerze mówiąc, nie przepadam za grzybami, ale kilka razy jadłem flaczki z boczniaka i nie mogłem odróżnić, że to są niewołowe. Nie mogłem odróżnić w ogóle. Nie było mowy takiej, że to były flaki niewołowe. Zresztą tak jak uwielbiam kanie, robią tam tak, wiecie, na mięso, tak w bułce i w tym. Przecież to jest prawie niemożliwe. A są grzyby, które dostarczają są zamiennikami mięsa. I to są jakieś japońskie, czy nawet u nas w Polsce, ale ta słynna purchawka, jeżeli ona jest tylko biała, jest ponoć jadalna. Mnie to szokuje po prostu, bo ja nie jestem człowiekiem lasu. Dla mnie grzyb, ja po pierwsze nie umiem zbierać grzybów. To jest numer jeden. Dwa, że dla mnie grzyby są w ogóle taką rzeczą, raczej się boję grzybów, a już najbardziej nie lubię maślaków, nie znoszę tego. Te sitkowe tak zwane, czy jak to, w ogóle tego nie jem. Przypomina mi to ślimaka jakoś tak, nie. Ale to też jest ogromna wiedza. Nie wiem, czy tutaj można by było podłączyć astrologię. O grzybach, znaczy nie o grzybach jako o grzybach, tylko wokół tych grzybów znam dużo, też potrzebne to trąbienie tutaj. Dużo historii takich, że grzyby są, jakby to można by było powiedzieć, cywilizacją. Ponieważ one się porozumiewają na ogromnej odległości. I to jest zadziwiające, że jak jest ta pleś, to automatycznie buduje pleś w słoiku, czy tam gdzieś macie pleś w śliwkach, na przykład, czy w powidłach i cały słoik jest zarażony. Że to, co widzicie, to nie jest to. Tam wszędzie już są macki. I dlatego to jest tak szalenie niebezpieczne. I to jest dziwne, bo przecież penicylina jest pewnym rodzajem grzyba i to takiego bardzo dziwnego grzyba, a z kolei pleś w słoiku jest i walczy, penicylina walczy przy założeniu z rakiem, chociaż nie jest to pokryte żadnymi wiadomościami takimi medycznymi, tylko w założeniu, a tutaj penicylina w słoiku pleś działa
tragicznie na nasz organizm i może nas zabić, albo na przykład od tego momentu może być ten rak. I to, wiecie, na gruszce gdzieś jakaś taka pleśń, kawałek pleśni już i nie ma tego jak wybić. Tak, słyszałem, to 300 parę stopni dopiero wybija. 300 parę stopni to jest ogromna temperatura. A słyszałem z kolei też, że odkryto grzyby na kometach, że są, że to mogą być przybysze. A też wiem o tym, że grzyby, jak się wprowadza te elektrody takie specjalne, to one mówią, rozmawiają z sobą, korespondują, one śpiewają. To jest bardzo dziwna rzecz. Także tutaj, jeżeli patrzymy, i to jest bardzo ciekawe, czy można by grzyby, ja za mało wiem, ja nie wiem, czy ktoś w Polsce, bo to musi być bardzo otwarty umysł i musi dokładnie wytłumaczyć. Na podstawie jednego grzyba, to oczywiście, że można by tam wsadzić akurat, że muchomor jest skorpionem i on jest na pograniczu życia i śmierci i on jest na przykład otwiera szare komórki, tak łączy je, bardziej unerwia, czy utlenia, nie wiem co ona robi, ja nie znam się na tym zupełnie, ale w założeniu można by taką analizę, albo na przykład, że kurki mają to w oparciu, tak jak są sole Schusslera, tak, i w założeniu, który grzyb pochodzi, albo który ma więcej danego, przypuśćmy, pierwiastka, czy jest inaczej zorganizowany, to tą organizację tego grzyba można by umieścić. Jeżeli ktoś jest grzybiarz i jest takim naukowcem, to oczywiście, że mógłby umieścić i stworzyć taką kosmogram, czy kosmogram, to nie jest kosmogram, tylko umieścić w znakach. Na pewno tak jak są zioła, niektóre zioła są umieszczane w trygonach, inne w kwadraturach. Są też takie, które mają pełne spektrum. No takim pełnym spektrum jest na przykład siemię lniane. Kompletnie na wszystko jest. To nie ma tak, na przykład mnie śmieszy, jak ktoś mówi, że jak się ugotuje, to ten glut może tam zatkać jelita, czy coś takiego. Wiele lat miałem kłopoty z włosami, dokładnie łojotok. I przez przypadek trafiłem na człowieka, który powiedział mi, że gotować siemię lniane i to gęste, taki glut wcierać we włosy. Ja pierwszy raz mówię, no dobra, spróbuję. Ja ugotowałem ale naprawdę takiego gluta, prawie był sztywny, no żartuję, jak galaretka, prawie był taki. I go wtarłem. Słuchajcie, ja byłem zdziwiony. Im bardziej wcierałem, tym bardziej puszyste miałem włosy. Po prostu takie zupełnie jakby były osłonięte. I przez to później, jak miałem psy, to przed wystawą miałem w sprayu takiej bombce, lałem na litr wody 100 gram takiego kleju wygotowywanego z siemienia lnianego, takiego gęstego lałem i z tym spryskiwałem psa, żeby on miał, to tak działało mniej więcej jakby lakier, ale innego typu. Ten włos stawał się bardziej elastyczny, taki bardziej podatny pod czesanie i jeszcze jedna rzecz, nie kołtunił się. U Dino miałem właśnie, u swojego psa, który miał takie imię, Afgan, miałem właśnie ten kłopot, który go kołtunił. Jak się nieodpowiednio rozpoczynało czesanie, to można było na końcu spotkać się z kołtunem. No i to są takie działania. I właśnie o tych działaniach teraz w tej astromedycynie może się świetnie poruszać. I teraz zobaczcie,
mówiłem o tym uranie. Uran jest w kwadraturze do wodnika i na pewno taka rzecz będzie występować. Teraz trzeba tylko zobaczyć, uran jest w retrogradacji w rybach, więc na 99% mogą wystąpić takie choroby jak, przypuśćmy, żylaki czy jakieś inne. I teraz trzeba by się zastanowić tylko, czy w tym miejscu są żylaki. Nie, są w tym miejscu, a w stopach, tutaj, mniej więcej w tym okręgu. Ale ponieważ tutaj jest Saturn, a Saturn jest na górze, więc może zjechać na dół i bardzo często takim osoby z poznaku Skorpiona z ascendentem Lwa mogą występować właśnie kłopoty z kończynami dolnymi i między innymi przez złą gospodarkę, znaczy nie złą gospodarkę, źle powiedziałem, przez złą transformację krwi, przesyłanie krwi przez wodnika mogą wystąpić właśnie te kłopoty żylakowe. I to jest, i tak mniej więcej się tłumaczy najprościej na dzisiejszym dniu. Skorpiony, które dzisiaj się mają, przypuśćmy, założenie urodziny. Czy to prawda? To nie jest prawda 100%, ale przypuśćmy na założenie, że będzie oglądać 1000 osób, 1000 skorpionów, to 150 osób będzie wiedziało, o czym mówię. Znaczy 150 osób może mieć takie dolegliwości. I teraz można powiedzieć, ale ten astrolog to prawdę mówi, a ja nigdy w życiu nie miałem żylaków. Zgoda, bo on jako skorpion może mieć z ascendentem Lwa zupełnie inny układ planet i dlatego to się wszystko zgadza i nie zgadza. Dlatego lepiej robić to indywidualnie. A po co lekarzowi to potrzebne? Po to, że jeżeli on zna kosmogram, to on sobie w drodze do tego pacjenta ułoży sobie plan odpowiedni. Jak skorpion się zachowuje, jaki jest i jeszcze z ascendentem Lwa. Na co zwracać uwagę? Jak dotrzeć do tej psychiki? Pamiętajcie jeszcze jedną rzecz, że podstawą jest placebo. Placebo autentycznie leczy. Czyli powiedzmy, że sobie, że tak zwany cud, tak? Przyszedł tutaj, jak idziecie do stomatologa z taką spuchniętą, tylko wejdziecie, przejdziecie, zobaczycie kogoś, kto wyszedł z takim twarzą nie za bardzo wyraźną, z taką bułą, to wtedy wam wszystko przechodzi, przychodzicie do domu i przestaje was automatycznie boleć. Dlaczego? Dlatego, że mózg potrafi wyłączyć ból, potrafi przy pewnych ćwiczeniach jogi, albo na przykład jak znacie mudry, to mudrami, tymi paluszkami też możecie pewne rzeczy zrobić. I wtedy, no znowuż nie zabrałem tej łapki, bo mam taką, i każdy palec, każde połączenie jest w astrologii, wytłumaczalne w astrologii. I jeżeli połączycie sobie pewne ustawienia, takie będziecie tam mogli się to nie jest tak, że samo wyleczyć. To też nie jest tak, tylko każdy palec ma zakończenie nerwowe. My się składamy z układu nerwowego. Tym układem nerwowym rządzi Merkury. Merkury jest informacją, no i są teraz dwa układy. Jeden nerwowy, drugi krwionośny. Podnerwowy należy układ właśnie Merkurego, pod układ krwionośny podchodzi Uran. Z tym, że nie zupełnie tak jest, ale tak jest. I teraz, jak jest ustawiony Księżyc w stosunku do Urana? Jak jest ustawiony Księżyc w stosunku do Merkurego?
I teraz trzeba wywnioskować, gdzie jest, czy z przodu, czy z tyłu, czy na górze, czy na dole i teraz w jakim znaku, gdzie, w jakich odległościach. Właśnie się tego uczy. I tego się uczy, to jest w stosunku do układu nerwowego. Ale jeszcze jest układ kostny, który też można, chociażby na przykład założenie. Saturn jest układem kostnym cały i przede wszystkim kręgosłupem. Teraz na kręgosłupie macie pewne kręgi. Każdy ten odcinek, każdy kręg, tak, czy tam układ kilku odpowiada danemu organowi. I teraz jeżeli są kręgi i pomiędzy jest dysk, tak, i następują jakieś takie uderzenia, czyli marsowe, tak, tarcia na przykład, no to wtedy jest wypad dysk i zaczyna was. No trzeba naprawić ten dysk. I teraz ten naprawić dysk musi to zrobić fizykoterapeuta, czy na przykład jakiś kręglarz, na przykład w założeniu. A to jest wina przede wszystkim Marsa i trzeba uspokoić Saturna. Saturna macie na górze, Marsa macie w Baranie. To musi być w równowadze. Jeżeli to nie będzie w równowadze, tylko będzie w jakimś tam trygonie, czy będzie w kwadraturze. Kwadratura jest bardziej bezpieczna niż na przykład trygon w tym momencie. Musicie się tego się uczyć. I to jest wszystko wytłumaczalne zupełnie w bardzo prosty sposób. To jest naprawdę, to jest krótko mówiąc chwila. W uczeniu, dlatego że jeżeli macie to schorzenie i teraz jesteście na zajęciach, przypuśćmy, to wiecie, na czym to polega. Potem następna medycyna, znaczy nie medycyna, tylko astrologia, ta pełni nowiu i tam tych kwadr jest bardzo ważna, ale ona znowu zalicza się do czego innego. To jest do diagnostyki. I nie do diagnostyki takiej, że coś tam, tylko tam, gdzie macie Słońce, to jest ten organ. No i tak, teraz jest Słońce w Skorpionie, wiemy o tym, i to są układy hormonalne. Czyli wszystkie węzły, jądra, jajniki, te, które coś tam wytwarzają, jakieś tam dziwne rzeczy wytwarzają. Na tym się nie potrzeba pastwić, bo to też można zinterpretować oczywiście każdy hormon i oczywiście, że ten jest taki, nerki powodują taki, nadnercza taki, tam trzustka taki, a to, tamto. I oczywiście, że tak. Nie chodzi o to. Macie księżyc. Księżyc wskazuje też wam organ. Według zasady księżyc, w którym znajduje się znaku, takiego organu nie wolno dotykać skalpelem, czyli nie wolno robić, ciąć konkretnie. No więc jeżeli teraz na przykład w założeniu księżyc znajduje się w Baranie, czyli właściwie no nie chciałbym, żeby ktoś wyrywał dzisiaj zęby. Teraz, w tej chwili, ponieważ księżyc znajduje się, zobaczcie, w Baranie, a Baran to głowa i w założeniu, no nie za bardzo bym chciał. Można by poczekać kiedy przejdzie do byka, ale nie chciałbym, żeby w tym byku były usuwane migdałki, bo automatycznie w tym momencie będzie kastracja jąder u chłopca, a u dziewczynki jajników. I będą bardzo poważne kłopoty potem z zapłodnieniem. Teraz
Czy naciąć można, czy nie można naciąć? A to już w tym potrzeba już laryngologa, chirurga, który to wytłumaczy, na czym to polega. I to jest ta rola astrologii, prosta. Pokazałem wam właśnie, jak to wygląda. Więc jeżeli na przykład księżyc dojdzie tutaj i będzie w tych znakach, a słońce jest w Skorpionie, więc absolutnie to jest wykluczone. I musicie sobie wyłączyć takie gderanie, że pójdziecie do laryngologa i sobie zniszczycie swoje migdałki, bo wtedy automatycznie dowiecie się o tym, że już nigdy potomstwa nie będziecie mieć. A jeżeli będziecie mieć, to był świetny laryngolog, chirurg, który wam przeciął, albo może nie wykluczył, czy tylko coś tam zrobił. Także albo jesteście w odpowiednim wieku. Że już wam te migdałki nie za bardzo, układ hormonalny nie bierze, znaczy migdałki nie biorą w tym udziału. I to jest mniej więcej na tej zasadzie. I tak uczymy każdą opozycję, każda to. Dlatego ta wiedza to nie jest tak, że zrobi się to jeden kurs. To jest albo się uczy się tylko wyłącznie specjalistów, co jest rzadkością, że było 6 na przykład laryngologów i mieli się uczyć astrologii, bo tak nie jest, ale tak jest na Zachodzie. Tak jest na Zachodzie, że oni się uczą. I mam z takimi astrologami, którzy uczą lekarzy, i żeśmy kiedyś pisali ze sobą, bo jeszcze na translatorze, bo to byli latynosi oczywiście, lekarze latynoscy, ja nawet, no tak, lekarze stamtąd. I żeśmy się wymieniali, czasami translator nie wytrzymywał, translator źle tłumaczył czasami. I czasami było takie, tak nie jest. Jest tak, tylko translator źle wytłumaczył czasami. Bardzo często tak było. Ale po prostu ich doświadczenia, teraz pytanie, skąd oni wiedzą? Oni wiedzą dlatego, że jezuici byli franciszkanie, lekarze, których leczyli, których ich nauczyli tej filozofii. W dodatku, co tu ukrywać, ale stamtąd pochodził Nostradamus, tak? Ale nie wiem, czy on napisał jakąkolwiek księgę o astrologii, ale było tam wielu właśnie astrologów, a co najważniejsze, że bardzo dużo było kabalistów, a kabała zajmuje się astrologią prawie w 90% to jest astrologia, wbrew pozorom. I ta medycyna nie jest jakby oddzielona od nich. W dodatku jeszcze jedna rzecz, że oni żyją planetami, każdy dzień ma swoją planetę i dla nich, jeżeli jest, no przypuśćmy, księżyc, tak, ja nawet nie pamiętam, czy księżyc to poniedziałek, czy tam, nie, chyba poniedziałek to jest, nie pamiętam, przepraszam, nie pamiętam, musiałbym sprawdzić. Po prostu my nie używamy tak, ale oni tak używają. No i na przykład w założeniu, przypuśćmy w założeniu, w poniedziałek nie będą jeść marchewki, bo marchewka nie jest żółta i nie przypomina słońca. I w założeniu oni tak kojarzą i to jest, czy lepiej? O wiele lepiej, bo wtedy nie stosują tej metody, o której mówiłem na początku, tak, że dostaje chlebek, masełko, szyneczka i popija to, przypuśćmy, w założeniu kakałkiem, czy tam kawą z mlekiem. O, kawa z mlekiem. I tak, kawa, to zależy jeszcze jaka, czy zbożowa, czy niezbożowa, czy z cykorii, czy nie z cykorii, czy tam jeszcze jakaś inna z żołędzi na przykład. Jeżeli będzie taką stosował, że codziennie inną tą kawę, oczywiście, teraz jakie mleko, czy z tych nasion i na przykład robione to owsiane mleko, czy tam słonecznikowe mleko, czy tam jeszcze jakieś inne mleko, to też jest co innego i codziennie inne. Ale jak będzie przez rok używał to samo mleko, a jeszcze
to UHT, no to gratulacje. I jeszcze kawę na przykład będzie to Madras na przykład, albo tam jeszcze jakaś inna rozpuszczalna, no to już w ogóle wprowadza sobie w organizm tak całą tablicę Mendelejewa, tylko te wszystkie, bo szczerze mówiąc, albo dobrze, tej śmietanki w proszku dołożę sobie. Co naprawdę chemicy nie wiedzą, co to jest. Bo na pewno to nic nie ma wspólnego ze śmietaną. No więc ma tablicę Mendelejewa, wszystko ma. Super, super. Idealna dieta. I wtedy astrologia, no ja nie wiem, ja bym nie chciał sprawdzać, co to jest to mleko w proszku, ta śmietanka w proszku, która jest tak szalenie smaczna. Ja przestałem jeść lody, w ogóle przestałem jeść lody, dlatego że w lodach już takie świństwa dodają, a specjalizują się w tych świństwach. Zresztą jak weźcie jogurty, czy poczytajcie, w jogurtach jest najciekawiej, albo poczytajcie sobie jeszcze, co mnie, ja jestem z tego pokolenia, gdzie się szło do sklepu, jak się wychodziło ze sklepu, to się wąchało masło, żeby czasami mama nie zrobiła bury i nie trzeba było jeszcze raz wracać. Albo jak było tam na półce, to się otwierało masło, uchylało się i się wąchało. A nie daj Boże, jak się zostawiło masło na przykład na stole, to następnego dnia już tak, to nie było do jedzenia. Do ciasta można było takie, to się zjełczałe nazywało, tam do ciasta można było użyć. Nie wiem dlaczego, ale w cieście smakowało to śmierdzące masło i nie było tego czuć. Pamiętam, kiedy moja taka daleka kuzynka miała sklep spożywczy, no i właśnie przywieziono jej tam sporo tego masła takiego i to masło było takie nie za bardzo, to ona zrobiła z tego ciasto drożdżowe, no i w tym samym sklepie sprzedała to ciasto drożdżowe i wszyscy się zajadali, ja też zresztą jadłem to ciasto i nic nie było. To jest fenomen, ale fenomen to jest dużo fenomenów, jeżeli chodzi o kuchnię, takie dziwne, a dzisiaj fenomenem są te glonojady dziewczyny, które sobie same na własne życzenie wciskają jad kiełbasiany w te usta, no i puchną im te usta i wyglądają mniej więcej, ja nie wiem, że czasami się zastanawiam, zresztą już w tej chwili to ja rozpoznaję wtedy, czy to jest od nas dziewczyna, czy tam bo im większe, tym nie, no to jest po prostu zwykła tragedia, no ale już dobrze, no niech będą, niech sobie tak powiększają. Glonojady to tak się nazywa, a w potocznym języku co innego. Zresztą nie będę opowiadał tylko kawału, co babcia mówiła, pociućkać sobie mogą, no, bo powiedziano, że cukierki, a nas stała do apteki. Nieważne, niektórzy znają ten kawał, a jak znają, to niech sobie napiszą na dole, to przekażą innym. Nie będę zawracał głowy. I patrząc się tutaj na pewne działania w astrologii, astrologia medyczna jest wyjątkowo, to jest najstarsza astrologia, jaka była, bo w ogóle astrologia chyba po to powstała. Tak mnie się wydaje. Kogoś kuło i chciał zobaczyć, dlaczego zobaczył w niebo i poleciał po ciemku, po to ziółko, bo teraz zioła, jeżeli zbieramy, słuchajcie, to mają zupełnie inne działanie, jeżeli bierzemy je w nocy albo w dzień. To jest ogromne, najbardziej po aloesie. Aloes w nocy zebrany, ścięty liść w nocy, a w dzień ma zupełnie inne wskazania. Także się nie dziwcie, że na przykład ktoś wam poda jakąś maść z aloesu i jest fantastyczna, a wy macie aloes w chałupie i ten aloes tniecie, robicie identycznie i nic. Dlaczego? Dlatego, że przyszliście wieczorem na przykład, przepuśćmy w założeniu. Tak teraz jest ok, ale latem, godzina prawie 22, jeszcze dobrze słońce świeci i w założeniu, pamiętacie o tym, że zimą przyszliście, tam ta babcia aloes
przecięła, wyjęła, tam dołożyła i na ranę i przeszła. A wy latem i nici, lipa. Co prawda to nie jest taka prawda, że lipa baloes tak czy tak będzie leczył, ale fakt faktem, że zupełnie inne wskazania są. I patrząc się na ten księżyc, jeżeli patrzymy, czy wtedy jest księżyc tu, czy tu, czy tu, czy tu, no bo przecież doba się to porusza, zaraz wam pokażę. To nie jest tak, że nie. Ach, to jest zegar. Dobrze, ale mamy 15 minut. I macie 15 minut i sobie idę 15 minut. O, i tak zaraz wróci do pierwotnego stanu, bo to jest zegar. Więc widzicie to, że to co 15 minut, to sobie maszeruje. No i co? I maszeruje. I teraz macie godzinę tam 5:08, tak? 5:08 i o 5:08 będzie, a słońce pokaże się 7, no tak 7, troszeczkę wcześniej, 7 coś. O, i macie, wróci. I to jest na tej zasadzie, także to nie jest tak, że nie można tego nie przestrzegać. Można to przestrzegać, gdzie jest księżyc, gdzie jest... Też powinno się brać. Moja koleżanka właśnie w zielarstwie jest, znaczy nie zupełnie w zielarstwie. To, co zrobił Jan Głuk, taka dwutomowa albo jednotomowa książka teraz wyszła. Chyba Jan Głuk, chyba tak to się nazywa. Gdzie ja ją mam? Też na ten temat kiedyś mówiłem. O, to jest to. I radzę to wam sobie kupić. Obojętnie, czy jesteście, czy nie jesteście, jeżeli jesteście zielarzami, koniecznie, jeżeli jesteście chcecie się nauczyć astrologii, warto, jeżeli chcecie się zająć astromedycyną, to trzeba. Tak, bo to jest wydanie, słuchajcie, to było tylko w biuletynach, takich szarych książkach i też nie wszędzie. I też ja jeszcze nie brałem się za to, dlatego że mam wybitną specjalistkę od tych rzeczy. Moją przyjaciółkę, człowieka, który więcej wie ode mnie, a w dodatku razem uzupełniamy się. I ja trzymam tą stronę astrologii, ona trzyma tą stronę ziół. I wolę tutaj, żeby było ta dyskusja, niż ja bym miał sam opowiadać o tej książce. Zresztą już były takie fragmenty, że robiliśmy taki wstęp i to nawet bardzo ładnie wyszło. I to jest bardzo dziwna postać, bo to jest ten człowiek, to nie jest jego nazwisko. To nie jest jego nazwisko, to jest jego pseudonim, to w ogóle jest postać wyjątkowo naukowa, wyjątkowo społeczna. Dokładnie, przepraszam, ale niewiele wiem, jak się nazywa, ale może dowiem, jak będzie już koleżanka, to wtedy wyjaśni, jak to jest. I ten człowiek zginął w Oświęcimiu. To, co ja się orientuję. I nie stworzył ostatniej księgi. I szkoda, że nie stworzył tej ostatniej księgi, bo wtedy by była już w pełni pełna wiedza astrologiczna. Że on doszedł do tego, że te zioła już zastrologizował. Bo łatwo jest, słuchajcie, siedzieć w alchemii, bo to już uderzamy w alchemię i idziemy tą drogą alchemiczną, a alchemia jest przesycona astrologią. Przesycona. Tylko jeszcze jedna rzecz, że każdy alchemik miał swoje, jakby widzimisię, widzenia tych swoich symboli. To nie jest tak, że to jest spójne dla każdego i dlatego niektóre z tych alchemicznych rzeczy
ponieważ się biorą za to filolodzy albo jeszcze tam jacyś inni, czy przypuśćmy chemicy, a nie astrolog, który zna i chemię, i przypuśćmy biologię, bo takich nie ma, albo po prostu szkoła ignoruje ich, tak? Wiedza ignoruje, a w dodatku, no wybaczcie, ale ja wiem, jak mnie spostrzegają w środowisku. Jeszcze jak powiem, że jestem astrologiem, to przepraszam, czy pan się zajmuje wróżeniem? No co mam powiedzieć, że nie? Albo jak mówię, bardzo często jest, ale ja nie wiem, co to jest astrologia. To jest ta od gwiazd? Ja mówię tak, no to już wiem, że ten człowiek wie. A to tak, kiedyś oglądałem taki program, wie pan, to o tych planetach, tam przez te lunety. To nie to. Ja mówię, nie, ja jestem bliższy wróżeniu. A, to pan, to co w gazetach jest, tak? Przykro, ale że tak. I to jest to. No, więc jesteśmy zupełnie gdzie indziej. Zupełnie gdzie indziej jesteśmy. To dlatego, że astromedycyna jest zupełnie czymś innym. To astrozielarstwo i na przykład alchemia jest zupełnie nie pasuje jak pięść do nosa do astromedycyny, bo zajmuje się zupełnie czymś innym. To raczej bliższa jest filozofii, tak, czy tej fizyce, współcześnie fizyce kwantowej. Ale wiecie, wyjaśnijcie sobie teraz, usiądźcie, co to jest fizyka kwantowa i czym się zajmuje. Jeżeli mamy, przypuśćmy, nanotechnologię i rozrywamy tą bombą, to przypuśćmy srebro i tym nasączamy na przykład chociażby jakiś tam odzież, czy czymkolwiek, czy tam jeszcze coś, czy na przykład tam nakładamy na coś i to zmienia jakby swoją strukturę, czy w ogóle działanie, ze względu na to, że w tej odzieży, ta odzież nie przyjmuje jakby bakterii, no to ona jest bliższa medycynie, tak, to srebro, nanosrebro, tak, czy na przykład mamy tą wodę tam, którą utrzymujemy, wiecie o co chodzi, tą wodę srebrną i tak, a co będzie jak będziemy złoto, a co będziemy jak będziemy tam na przykład jeszcze jakiś inny pierwiastek doprowadzimy, bo nie wiem czy wiecie jak to się robi, bo to się robi bardzo śmiesznie, robią to przede wszystkim Rosjanie. Zakłada się bardzo silny taki ładunek, osadza się tym środkiem, który ma być rozerwany i tworzy się taką kulę śnieżną, ogromną. No i następuje wybuch. I z tego właśnie powstaje takie rozerwane, to jest na taki pył niemalże. To nano. I to nano się sprzedaje, to jest niezły pieniądz z tego, tylko to się robi tam bardzo daleko na północy. I to nie jest takie proste do otrzymania po prostu. No ale jednak jest, funkcjonuje i to. No to mamy tutaj alchemię. Mamy zielarstwo. Mamy medycynę. Czy one są sprzężone? Oczywiście, że tak, no bo w lekach, czy jeszcze w czymś innym, czy w ogóle w jakimśkolwiek dziedzinie. Teraz mamy to, co się przechowało, to się przechowało właściwie, jeżeli chodzi o medycynę, taką, no powiedzmy dziwną, to biodynamika, tak, czyli konkretnie rolnictwo. A to jest no, biodynamika za czasów Bismarcka to była właściwie każdemu Niemcowi najbliższa, bo on miał to w kalendarzach. I on sobie zrywał ten kalendarz i czytał właśnie o biodynamice. To było dokładnie kiedy sadzić, kiedy siać, kiedy zbierać, o której godzinie rozpocząć, o której gotować rosół. Dosłownie, tam było kompletnie wszystko, kompletnie. Jak wekować, kiedy wekować, bo to też jest, jak przechowywać, jak wędzić, czym wędzić, o której, no to już jest bardziej alchemia, no nie? Jeżeli patrzymy. I to właśnie to jest to, że my zaprzestaliśmy, co prawda, szeptuchy,
czy tam te nie wiem, wiedźmy, nie wiedźmy, tam to one się, tą wiedzę mają. Tylko nie zawsze wiedzą, co to jest za wiedza, ale to jest niepotrzebne, bo to jest, znaczy skąd ona jest i dokładnie umotywowanie tego jakby w świadomości absolutnie niekonieczne jest to. To jest zupełnie niepotrzebne, bo najważniejsze jest to, żeby to działało, żeby to funkcjonowało, żeby to było na jakimś takim wyraźnie poziomie użytecznym. A to, że dzisiaj chcemy to no wszyscy wiedzieć, a nie to, że tylko jedna baba na wsi i to jeszcze wiedźma albo tam jakaś szeptucha. No ale po co, tak? Wystarczy do niej iść, podpytać się, zapytać się. To, co robią w założeniu kabaliści. Kabała jest uprawiana przez tego człowieka, który kabałę umie tą kabałę i przychodzą do niego ludzie, którzy się pytają. A on sobie wtedy to tam organizuje. Teraz, jeżeli mamy astrologa, to ci kabaliści przychodzą do astrologa, pytają się, co będzie, znaczy co się w planetach dzieje, wychodzą z tymi wiadomościami od astrologa i sobie robią to w kabale. Jak często? Mniej więcej często właśnie od nowiu do nowiu albo od pełni do pełni. To zależy. Od czego to zależy? Od jego preferencji, jak woli. Czy woli iść od pełni, która jest zaczarowaniem, tak, do nowiu, która jest początkiem, to znaczy jakich ma klientów. No jeżeli ma klientów, którzy kręcą biznes, no to wiem, że na pewno przyjdą w nowiu, a kiedy chcą tych takich, co to chcą pisać wiersze, no to oczywiście, że w pełni. I ci, którzy chcą się uczyć. To znaczy nauczyciele będą bardziej funkcjonować w pełni, bo muszą tak przetransformować swoje myśli, żeby trafiły żeby, krótko mówiąc, zaczarowali ucznia. Wiedzą oczywiście. I to jest to. I to jest żadna jakby działanie, bo jeżeli patrząc się na to też nie jest tak, że otwieramy interes, bo mamy szkołę, to otwieramy tak, a to otwieramy tak. Nie. Szkołę otwieramy w odpowiednim momencie, firmę w odpowiednim, czy to są te same? W znakach otwieramy. W znakach. Czasami nawet warto poczekać 3 lata, czy 4 lata, albo czasami warto, nawet jeszcze nie ruszając, a zbliżył się ten termin, otworzyć tą firmę, czy zrobić jakiś ruch, żeby ta firma była. Firma jest także zdrowie. Firma to jest wasze zdrowie. I też warto czasami się zastanowić, na przykład przemedytować swój stan zdrowia. A medytacja należy do placebo i to placebo może wywołać u was pewne zmiany w waszym układzie, właśnie tym hormonalnym, między innymi to, co się mówi, że buddyści właśnie w tym stanie medytacji potrafią podwyższyć temperaturę swoją, potrafią zhibernować siebie, potrafią przewentylować, uspokoić myślenie. I to wszystko daje właśnie takie efekty, także tutaj to jest no nie jest proste, bo ktoś pomyśli sobie, a to ja się nauczę astrologii, to jest tak. Nie, to nie jest tak. Trzeba znać kosmogram i dopiero z kosmogramu wynika. Co innego, jak kiedy uczymy schematów, czyli archetypu tak zwanego, a potem w tym archetypie trzeba jeszcze, a w dodatku jeszcze jedna rzecz, że nawet jeżeli będzie 4 lekarzy znało astrologię i 4 lekarzy, przypuśćmy w założeniu rodzinnych, czy dawniej mówiąc internistów, to każdy z nich będzie inaczej leczył.
Dlatego, że po prostu tak jest im łatwiej. I będą stosować, czy będą stosować te same zioła? Nie, mogą różne zioła stosować. Na te same schorzenia. Dlatego, że są zawsze jakby zamienniki albo odpowiedniki, albo wyjdą z innego systemu po prostu. I tak też jest. Bardzo często tak jest. Dlatego też na przykład, jeżeli coś robimy jako my astrolodzy i chcemy kogoś nauczyć astrologów, na przykład ziołolecznictwa, nagle inaczej zielarzy chcemy nauczyć tego ziołolecznictwa, oni nagle głupieją. Nie pojmują, o co chodzi. No właśnie dlatego nie pojmujecie, dlatego że nie chcecie sobie przyswoić pewnych reguł astrologicznych i pewnych reguł zielarskich, bo zawsze wychodzą oni z nieparzystej liczby, czyli 1, nie używają 2, tylko 3, nie używają 4, tylko używają 5 i to im się nie zgadza. Zgadza się z tą chińską, tak, 5 przemian, z tym wszystkim im się zgadza, a nie zgadza im się tutaj. No ale z kolei w astrologii jak to się nie zgadza? 7 to Saturn, 3 to Trygon i 2, no nie potrzeba używać. 1 to koniunkcja, czy samo, tak? I teraz jeżeli idziemy tymi działaniami, ale jest pewien system, gdzie na przykład używa się 12. Ale wtedy dlaczego się używa 12 ziół, tak? I ktoś powie, no ale to już jest, wie pan, już się nie zgadza, tak jak pan mówi. No nie, zgadza się, bo 3, 3, 3, 3 i 3, tak? Więc z tymi trójkami idąc i wtedy mimo to, że mamy w tym samym roztworze, czyli w tym samym działaniu, a jednak 12 możemy zadziałać, dlatego że działamy skrajnymi punktami. Czyli na przykład wychodzimy sobie z kwadratury i bierzemy tu, tu i tu i tu i w ten sposób sumujemy, ale wiemy o tym, że to są skrajne dla danej tutaj jeżeli patrzymy w kosmogramie ziół. I dlatego to jest takie troszeczkę dosyć, znaczy, czy trudne, no bo ktoś powie, no to ja będę zawsze 12. No nie możesz zawsze 12 człowieku, bo nie na każdego to będzie działać, to znowu jest indywidualne. I teraz po co chcesz to robić? Dlaczego? Teraz następna rzecz, która jest bardzo istotna. Kiedy rozpoczynamy leczenie? Kiedy nastąpiła diagnoza, kiedy wystąpiła choroba, kiedy wystąpiły objawy. Jeżeli możecie, to jest bardzo ważne. Zresztą lekarz też się zawsze pyta. Przepraszam, kiedy pan zauważył? Kiedy na przykład wystąpiły torsje? Kiedy wystąpiła ta obstrukcja, czy ta destrukcja organizmu? Kiedy nastąpiło coś, co was, i to jest bardzo ważne, dlatego że my możemy sobie zrobić kosmogram i wtedy wiemy o tym, kiedy może być po prostu, jak są ustawione planety w stosunku do waszego kosmogramu. To jest jedno. No dobrze, ale nie mamy waszego kosmogramu. No jak to nie mamy? Nawet jeżeli mamy tylko datę, to już mamy kosmogram. To jak się planety ustawiły w stosunku do waszych planet? Bo ten podstawowy kosmogram możemy zrobić na 12. Tak zawsze się robi. Podstawowy, jeżeli nie mamy godziny urodzenia, bo ktoś nie zna, to robimy go na 12. Gorzej, jak w ogóle nie wie, kiedy się urodził. Ale to też nie ma tak źle, bo możemy zrobić z kolei progresywny, możemy pracować na progresywnym, bo na progresywnym też wyczuwamy chorobę. I to jest najciekawsze, że w tych progresjach jest nam łatwiej znaleźć, bo wiemy, w której on jest już ile stopni, tak? Czyli co rok ile stopni on sobie przeszedł. I wtedy widzimy zupełnie jego transformację. Jego transformację tą, że on wyszedł już ze swojego znaku, wszedł następny. Czy na przykład nie wyszedł, w którym miejscu on jest. I wcale nam niepotrzebne jest to wtedy ta godzina urodzenia. Znaczy jest potrzebna, ale wiecie, no jak nie ma, to nie ma. Jak jest babcia, która ma 92 lata i ma powiedzieć, co jest jej babci i jak to wygląda, no to nie ma problemu wtedy. Wtedy biorę sobie progresję i z progresji widzę, jak jest.
jak wygląda ten cały układ. I wtedy mogę na progresję nałożyć na przykład planety teraźniejsze, czy tranzyty. I tranzyty będę wiedział, bo mogę na progresję nałożyć tranzyta, co mi nie wolno? Wszystko mi wolno. I wtedy co, mam to nazwać inaczej? Nie, jest to zwykłe badanie, więc jeżeli ktoś tego nie rozumie, a większość astrologów, nie wiem, czy tak pracuje. Ja właśnie mówię, tłumaczę swoim uczniom, czy przyszłym astrologom, żeby praktykowali. Praktyka jest podstawą. Jeżeli praktykujecie i działacie i widzicie i macie możliwość. Zresztą ja mam nadzieję, że w tej chwili już mam nowy komputer, ale jeszcze muszę zadzwonić do Bogdana Krusińskiego, żeby mi pomógł założyć uranię, no po prostu uranię, bo z tego chcę wymiksować tą uranię, ponieważ tutaj ja nie wiem, czy będę mógł, a jeszcze jedna rzecz, bazę. Nie wiem, jak bazę przenieść, zupełnie się nie orientuję na tym, bo raz, że nie jestem informatykiem, dwa, że nie mam zamiaru tego robić. A ze względu na to, że na tym komputerze chcę już go poświęcić, ten komputer tylko wyłącznie pracy z filmem, ten, który tutaj to z nadawaniem, a na tamtym pracować na kosmogramach jednak chcę tak, dlatego że jest dużo łatwiej nie pracować jeszcze, bo jakby wam wytłumaczyć, skaner, który jest, nie potrafi na skanerze pracować tak, jak powinienem, a chciałbym. Czyli na przykład w założeniu, tak jak mam tutaj, tylko bym nie miał tych wszystkich planet, tylko jedną planetę i z tą jedną planetą pracował i na przykład sobie rysował jakieś tam, przypuśćmy, figury i one by były, a tych planet pobocznych by nie było. I to bym mógł zrobić ręcznie, bo myślałem, że będę robił to ręcznie, a jednak się po prostu nie udało. Czyli dokładnie na tej maszynie. To jest właśnie to urządzenie i to urządzenie, no nie, w tej mojej konfiguracji nie pracuje, więc muszę jedną z kamer zmusić do pracy na obrazie. Czyli nie na tym będę pracował, a będę na którejś z kamer, a nie chcę utracić tych dwóch kamer, bo jeżeli stracę, czyli nie mam tego podglądu takiego, bo na przykład jeżeli coś pokazuje, przypuśćmy w założeniu, działanie wahadełka, tak? I pokazuje, to pokazuje, tutaj mam dłoń w tą stronę, tak? I ono chodzi, ale nie widzicie, w którą stronę. A teraz jeżeli nacisnę, to widzicie, w którą stronę chodzi to wahadełko. I teraz jeżeli przyłączę teraz, a ja sobie obrócę tą dłoń, tak? I obrócę tą dłoń i ona chodzi w koło. I teraz jeżeli ja pokażę wam w ten sposób, to też widzicie, że tą dłoń. Wtedy macie większą perspektywę. Akurat ja tak pokazuję, ale kiedy jest realizator obrazu, to on sobie będzie przesuwał, pokazywał to, jak ja mówię. No, ale do większych takich rzeczy, na przykład tak do filmowania, przy filmowaniu lepiej, albo na takim, wiecie o co chodzi, na takim przejściu, takim zatrzymać, tak pokazać, że to wahadełko chodzi, bo jednak czasami są tacy ludzie, którzy mówią, a wiesz, on kombinuje, bo tutaj tak, a tutaj tak, a tutaj tak. Nie, proste. To wahadełko tutaj na tej wysokości chodzi zawsze w koło, kiedy obrócę dłoń, już chodzi na wprost. Proszę. I to jest szalenie proste, tylko musicie, dopóki nie sprawdzicie tego, nie podejmujcie żadnych działań wahadlarskich. Zresztą mam nadzieję, że będziemy spotykać się z wybitnymi wahadlarzami albo osoby, które uczą wahadełka i miejmy nadzieję, że właśnie osoba, która przejęła po panu Beju, zresztą z którą jestem bardzo, ojejku, coś mi swędzi w tym roku,
bardzo zaprzyjaźnionym i mam nadzieję, że się zgodzi na to, że będzie opowiadać o każdym wahadełku. Bo to jest najważniejsze, żebyście poznali, a to dla mnie jest to bardzo ważne, dlatego że tych wahadełek naprawdę jest cała masa. To nie jest tak, że jest jedno wahadełko. Nie. Jednym wahadełkiem diagnozujemy. Ja sam mam tutaj takie 2 wahadełka i w medycynie jest to szalenie ważne. I są medyczne wahadełka fantastyczne, które mają tak zwanego świadka i ten świadek, bo tutaj też mam takie wahadełko, bardzo dziwne wahadełko, które sobie sam zrobiłem. Z taką kuleczką, ale ono już inaczej pracuje. Widzicie? Już inaczej. Już z nim trzeba inaczej postępować. Już to wahadełko jest takie zupełnie inne, jest za gruby sznur w założeniu, ale kiedy pracuje się na długim sznureczku, to jest całkiem przyzwoicie. Widzicie, jak szybciutko przechodzi? Patrzcie. Nie wiem, czy widzicie. Nie widzicie tego, bo bym musiał oddalić. Pomału tak pracuję, bo jestem za blisko organizmu i to też wpływa, że zbyt blisko. Wahadło jest w astromedycynie bardzo ważne, ale jeszcze jest różdżka. Różdżka zalicza się do narzędzi. Różdżka jest bardzo ważnym urządzeniem i osoby, które chcą nauczyć się wahadlarstwa, ja zawsze polecam wahadlarstwo, z tym, że pamiętajcie o jeszcze jednej rzeczy, że jeżeli nauczycie się wahadła i tak dobrymi będziecie, jak to się nazywa ten człowiek? Uciekło mi. Znaczy wahadlarz? Nie, no tak, mniej więcej, niech będzie to słowo. Ten człowiek, który używa wahadełko, słuchajcie, stajecie się bardzo wrażliwi. Bardzo wrażliwi, czasami jak przychodzą ci moi koledzy, to wiesz, ja tutaj nie będę siedział, przepraszam, ale poproszę tutaj. Nie, tutaj nie, tutaj nie. Tu, nie. Ojejku, tutaj jest coś nie tak. Teraz tu. I tak będzie wam chodzić, albo łóżko przestawi, albo coś jeszcze. Słuchajcie, ja byłem z takimi ludźmi, którzy wahadełkami i co najciekawsze, że to nie są żarty, dlatego ja też nauczyłem się nie przy nich. To nie jest tak, każdy umie wahadełkiem robić. To jest tylko kwestia nie koncentrowania myśli, bo wahadełkiem można kierować. Wahadełkiem są osoby, które nawet wahadełko potrafią zatrzymać w takiej pozycji. Jeżeli trzymacie, tak normalnie jest, a on zatrzyma wam w takiej pozycji wahadełko. Widziałem takie coś na własne oczy po prostu. Wiedziałem, że patrzy się za bardzo. Zresztą ja jestem też taką postacią, że jeżeli ktoś jest wahadlarzem, to będzie chodzić nie tak, jak ja będę chciał. To nie jest tak, tylko będzie zmieniać kierunki. Także ja muszę odejść, żeby te osoby mogły sobie spokojnie pracować. I czasami jest tak, że niektóre osoby po prostu lepiej, żeby nie stały przy wahadełku. Z tym, że jak je skanuje się tą osobę, to nie działa. Znaczy działa już wahadełko, ale musicie się nastawić, że tą osobę badacie. I to różnie się robi, bardzo różnie. Więc w astromedycynie, nigdy nie sprawdzałem i żałuję, że tego nie robiłem, jak wyglądają, czy dany organ wahadłem odpowiada też astrologii.
Nigdy tego nie sprawdzałem, bo jak skanujemy osobę, to czasami boli kolano i można by było sprawdzić, czy boli kolano w kosmogramie, ale nigdy tak nie robiłem, dlatego że po prostu to są za błahe sprawy. Raczej te potężne, bardzo poważne choroby, takie jak przypuśćmy rak. Bardzo łatwo raka widać w astrologii i bardzo z tym, że może być tak, że i tak często jest, że u osób, które przeszły, przypuśćmy tam jakąś historię rakową, nie widać tej historii. W ogóle nie widać. A dlaczego nie widać? No bo to był po prostu incydent. Był, został zdiagnozowany, wyrwany, już go nie ma. Nigdy nie będzie. To taki przypadek. A dlaczego ten przypadek? Nie umiem odpowiedzieć, ale podejrzewam dlaczego, że po prostu to jest pewien doświadczenie, żebyś czasami się nie wygłupiał z pewnymi rzeczami, żebyś ostrożnie żył. A i teraz, jeżeli na przykład ten godzinowy jest, ten kosmogram, kiedy my rozpoczynamy leczenie, jest bardzo ważne, kiedy robimy tę operację, jest bardzo ważne, kiedy podejmujemy leki, o której godzinie, jest bardzo ważne. To wszystko jest bardzo ważne. Czy trzeba tego przestrzegać? Tak. Tak. To nie jest tak, że sobie godzinę, jak astrologia działa? Działa zawsze jak astrolog wyznaczy godzinę, to jest od tej godziny, nie przed tą godziną, tylko od tej godziny. Nigdy się nie wolno cofać. To nie jest tak, że możemy się cofać. Pamiętajcie o tym, że jak astrolog wam wyznaczy na przykład godzinę 17, to jeżeli zrobicie to o 17:30, czy na przykład o 19, czy o 20, to jest mniejsze zło, niż na przykład byście wzięli to o 16. Zawsze lepiej później, jak za wcześnie. To jest troszeczkę sprzeczne, jakby z takim, a wie pan, 3 razy i tak punktualnie muszę co do minuty. Nie, zawsze lepiej, nie wcześniej. Także nie to, że ja, a wiesz, mam tego lek przyjąć o 17, ale jak o 15 wezmę, to się nic nie stanie. Nie. W astrologii trzeba poczekać te 2 godziny, lepiej za 3 godziny, czy nawet jeszcze dołożyć te 2 godziny, niech będzie ta przerwa o te 2 godziny dłuższa, ale nie podejmować. Ja nie mówię o lekach takich, które trzeba co do sekundy, bo może tak, też takie są, oczywiście, że tak. Ja mówię o normalnych suplementach, czy tam cokolwiek, czy przyjmujecie na przykład taki prosty antybiotyk. To zawsze według zasady astrologicznej, zawsze lepiej parę, nawet jeżeli ta godzina się spóźnicie, to lepiej niż za wcześnie. Także to jest w astrologii bardzo charakterystyczne. Słuchajcie, będę uciekał, dlatego że dzisiaj jestem nie to, że zmęczony, ale jutro mam bardzo dużo pracy. Dzisiaj musiałem bardzo wcześnie wstać, czego bardzo nie lubię, bo dla mnie nawet 15 minut wcześniej wstawanie jest bardzo męczące. A jutro mam taki dzień bardzo dziwny, bo muszę się spotkać z kilkoma osobami i muszę przygotować sobie materiały do tych rozmów. I to nie jest związane z astrologią, absolutnie nie. Raczej z medycyną, i to taką dosyć poważną medycyną, ale nie tą akurat, też nie, tylko normalną medycyną. Dlatego, że no mam to takie zobowiązanie, że wśród moich znajomych są także i medycy, i muszę skonsultować, czy tak będziemy zajmować się. Akurat podjąć decyzję z takim bliskim mnie znajomym, po prostu. Znaczy, bo to jest starsza osoba ode mnie i musimy zastanowić się, jak poprowadzić w odpowiedni sposób kurację, tak żeby wyzdrowiał, żeby nie, no, ponieważ zbyt długo się babra w jakieś tam rzeczy i trzeba podjąć decyzję. Także słuchajcie, wielkie dzięki, chyba wam wyjaśniłam, tak
pokrótce i jak będzie wyglądać właśnie ten wykład mój. On, tak jak mówię, to naprawdę jest dużo, bo będzie 3 dni, bo przypuśćmy po 2 godziny, to jest 6 godzin i zapraszam. Zresztą zapraszam na całe to spotkanie, ponieważ tam będzie człowiek, który jest mi bardzo bliski i będzie mówił o niesamowitych rzeczach. Naprawdę niesamowitych, a jest specjalistą, jeżeli mówimy o Europie, to w niektórych dziedzinach jest jedyny, w niektórych dziedzinach jest 5. osobą, a jeżeli się uda jeszcze pewną osobę zaprosić, o której wspomnę, jest to postać, no jakby w Europie właściwie jedyna. Także warto, jeszcze raz warto i zobaczycie, z jakimi osobami ja współpracuję. To jest najważniejsze, bo to nie jest tak, że no z tymi osobami, te osoby, no nie wiem jak to wam powiedzieć, bo troszeczkę zabrzmi tak, że o, co to nie on. No właśnie, co to nie on? To jest to. Co to nie on? Właśnie to by było takie najlepsze. A jak się spotkaliśmy, no po prostu wiedza nas przyciągnęła. To jest po prostu, czasami to się zastanawia. Tak jak ja trafiłem do profesora Leszka Weresa i uczyłem się u niego, tak oni trafili, tak myśmy trafili na siebie, no po prostu. A to nie jest tak, że tak się trafia. Zresztą tak jest. Niektórzy, muszę powiedzieć, nie wiem, bo to jest znowuż samochwalenie się, że ja trafiam. Nie umiem odpowiedzieć na to. Nie potrafię, bo ktoś pomyśli, o, pan Borowiecki to jest, co to nie to. Nie, tak jest, po prostu tak jest. No i słuchajcie, trzymajcie się, powodzenia, do jutra, co jutro, nie wiem, no pewnie dalszy ciąg tej astrologii opartej o medycynę, bo nie da się inaczej. Nie da się inaczej, albo alchemia, albo jeszcze coś. No jest to wszystko sprzężone z sobą, jest to tak szalenie bliskie siebie, że no nie da, niemożliwe. Czy na przykład jakieś wahadełko, czy różdżka, czy cokolwiek. Różdżka, a potem jak nie macie różdżkarza na waszym terenie i nie sprawdzi, to potem macie choroby, macie złą wodę, albo nie macie w ogóle wody w studni. To jest tak, że tak jest. No. Całe szczęście, że tacy ludzie są, różdżkarze. Ja nie zajmuję się szukaniem wody, bo się zupełnie nigdy nie szukałem i nie mam zamiaru szukać ani uczyć się tego, bo to trzeba mieć wiedzę i predyspozycję. Ale poznałem człowieka, który jest zielarzem i wyraźnie powiedział, gdzie kopać. I potem był różdżkarz i to samo miejsce wskazał. Więc zielarz, różdżkarz znowuż są spójni. Niektórzy zielarze po prostu tak, ale to opowieści na inny termin, także mówię wam, że to wszystko jest bardzo powiązane. Te wszystkie techniki, technologie to są te same osoby. Znaczy, że możecie się obracać i te osoby potwierdzą to samo. To jest fantastyczne, że różnymi metodami można dojść do tego samego punktu. I to jest najważniejsze, żeby tak robić, bo wtedy jesteście pewni siebie i jesteście wtedy, no wtedy jest to placebo. Jesteście sobą, bo bardzo często Neptun zaczyna działać i jakaś taka iluzja wami, a w dzisiejszych czasach te media wszystkie fantastycznie rozregulowują tą historię. Potrafią tak zirytować, tak naprowadzić, że po prostu to jest mentalnie jest to doprowadzone do perfekcji. Naprawdę mentalnie jest to doprowadzone do perfekcji.
I to jest ta największa walka właśnie z tym. To, co sobie cenię właśnie u tego człowieka, który wygrał w Stanach Zjednoczonych. I właśnie to, że on o tym mówi, to jest to. I musimy to uświadamiać naszym dzieciom, naszym wnukom, przede wszystkim wnukom, bo one tylko nas się słuchają. By dzieci to już zapomnijmy o tym. Ale wnuki, jak gąbka. Coś wspaniałego, słuchajcie. Jak macie, to wam zazdroszczę. Tutaj są małe dzieciaki. Ale w nich siła. Słuchajcie, dobranoc i z Bogiem. Trzymajcie się. I pomyślcie o tym. Oczywiście o Bogu, żeby wam dopomógł w tej drodze. No cóż, dobranoc. Pa, pa.